Hejka, witajcie na psiowym kanale. Widzowie, przed Wami Monio. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek specjalny. Dzisiaj będzie pierwszy dzień Monia, gdzie pozna naszą wnuczkę. Pokażę Wam, jak do tego się przygotować, na co zwrócić uwagę, jakie środki bezpieczeństwa najlepiej zachować. Także mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. Uda się jakoś tak to wszystko ogarnąć, żebyście zobaczyli, jak wygląda w ogóle zachowanie psa. Ponieważ jak mówię, jeszcze nie widział wnuczki i no to będzie takie pierwsze spotkanie, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was bardzo serdecznie na taki odcinek. Słuchajcie, od czego zaczynam? Środki bezpieczeństwa, słuchajcie. Zakładam psu oczywiście szelki. Macie na moim kanale ostatni bodajże odcinek o tym, jak testuję szelki, 3 rodzaje, ale nie do tego zmierzam. Słuchajcie, zakładam psu szelki z tego względu, że wiecie, no to będzie pierwsze spotkanie psa z dzieckiem, prawda? Więc chcę, żeby to było wszystko, wiecie, bezpieczne, żebym ja się nie stresował przede wszystkim, no i że w razie czego po prostu będę mógł psa złapać, słuchajcie, bo to jest, no wydaje mi się, że w ten sposób będzie łatwiej taką kontrolę nad psem trzymać niż wiecie, jeśli nie będzie tej po prostu uprzęży w razie gdyby coś się wydarzyło. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, ponieważ Monio jest bardzo towarzyski, ale wiecie, ja psu ufam, ale zawsze 1% mam takiego, wiecie, na marginesie, nie? Także Moniusiu, przede wszystkim szelki, w razie czego przytrzymać go mogę, bo tak to wiecie, za sierść nie da się, więc szelki podstawa, jeśli będziecie zapoznawać swojego psa z małym dzieckiem, czy powiedzmy z innym dzieckiem, więc to taki priorytet. No, zobaczymy, jak to będzie. Ja się trochę stresuję, bo wiecie, mała istotka, a to takie wielkie psicho 30-kilogramowe, nie? Wiecie, jak przygotować jeszcze psa? Monio? Łucja przyjedzie. Łucja. No? Tak, przyjedzie Łucja. Dzisiaj zobaczysz, kto to jest ta Łucja, o kim wy tak mówicie. Ale chciałem wam jeszcze powiedzieć, że przed takim przyjazdem wcześniej dawaliśmy Moniowi zapach dziecka, także przynieśliśmy ciuszek, przynieśliśmy body od dziecka i po prostu zapoznaliśmy z tym zapachem już Monia. Więc Monio, nie wiem czy wie, ale no wąchał, wiecie, te rzeczy małego dziecka, więc wiecie, wydaje mi się, że tak też również można przygotować psa. Zobaczymy, jakie będą efekty. No wiecie, no trochę strach, bo to wiadomo, bo to jest zawsze pies, a pies jest duży, wiecie, może nawet zrobić to po prostu niechcący łapką czy coś, no więc trzeba uważać, także wy ponosicie odpowiedzialność, w pełni odpowiedzialność, jeśli by coś się wydarzyło. To jest, wiecie, to jest tylko pies, który no cieszy się, może zrobić po prostu krzywdę takiemu małemu dziecku niechcący, nie? Także zobaczymy, czekamy. Zobaczy, czy się uda nagrać więcej, ale mam nadzieję, że tak. Także czekamy na wnusie i zapoznanie Monia z wnusią. No, a tak wyglądasz poza kamerą, prawda? Leżysz tylko i lezisz. Lezisz tylko i lezisz. Lezisz tylko i lezisz. Jakie masz piękne ząbki. Wow. Psinka. Słuchajcie, Monio jest bardzo piesełem takim, co pozwala sobie na wszystko. Możecie mu włożyć nawet palec do gęby. Nic wam nie zrobi. Monio, kto to przyjechał? Wnuczka, wnuczek i synowa. Widzicie, jak Monio patrzy na świecące się buty? Nikoś? Gdzie ty przyjechałeś? Jeszcze zobaczcie, jak się Monia zachowuje. Ta! Siemandero! Ale jak Monia patrzy na to, co się świeci na tym, na ziemi. Bo się świecą Nikosia buty i teraz patrzy na ziemię. Dobra, zaraz zobaczymy, jak Monia zareaguje na wnusie. Słuchajcie, zaraz będzie zapoznanie Moniusia z wnuczką, ale zobaczcie, co dostał Moniusio, a myślałem o tym, żeby zrobić o tym film, co się znajduje w takim kalendarzu adwentowym. Także słuchajcie, Mikołaj
Mikołaja przyniósł Mikołaj. Bo mój syn nazywa się Mikołaj. O, proszę, będzie chlane, pany, będzie chlane. Dobra. Idę kończyć obiad, bo to na drugim kanale, a później zobaczymy reakcję Monia na wnusie. Monio, powoli. Monisiu, zobacz, kto tam jest. Zobacz tam. Już wącham, tylko zabrałem go trochę, żeby Moniuś, zaczął tutaj, Łucja, oblizywać. tu. No. Zobaczcie, pierwsze spotkanie Monia i wnusi. Moniuś. Powiedz, no i jest tam coś małego. Dawaj mi konga, nie Zobacz. gadasz, konga Zobacz, mi daj. no. To jest Łucja, tak. Znasz, tak. tak. Znasz? No gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie ma. Tak, Nie. dobry. Powiem tak, od 99% bym się nie bał raczej. Ciekawe, czy on czuje, czy nie czuje, Monisiu. Cześć, Tina. Po co się ma ten? Tak. I co? Zero zainteresowania. Ja się tu przygotowywuję. Zobacz, Monisiu. No, tu jest, tam jest malutka wnusia. No, jak będzie. Monia ma w nosie. Ale to dobrze, z drugiej strony. Lona, dzieci robią zawsze takie obrazki, oni to foliują. No, Monisiu, gdzie jest Łucja? Gdzie Łucja? Wielka choinka, Tak, no. Hej, zobacz, Monisiu. No. Także zobaczcie, Monisiu. Nawet Jest stary wódek w piwnicy. Kunasz biegać może. tak. Nie ma światła. Powiem wam, że jest bardzo tak podinteresowany, ale spokojny. W widelce. Zobaczcie na Monia, Ja jak patrzy nie wiem co tam. na wnuczkę. Co to tam takie małe kruszynka, Monio? Musicie jakoś reagować, ja nie wiem jak w jaki sposób. Czytać trzeba było. Grzeczna. Powiedzieć. Stanowczo. Nie, ona będzie to powtarzać. Tak to jest. działa. Ja nie Zobaczcie, wiedziałam też. jak się zachowuje Monio. A wy tu... Tak, to jest mikrofon. No. Także zobaczcie. Moniusiu i Nikoś. Biegła jak oparzona do kuchni. Ale na razie powiem wam, że jest okej. Monio troszkę zainteresowany, ale nie aż tak bardzo. O, pilnuje pana. Chodź. Tak. Co to jest? Trzymaj go za smycz. No, słuchajcie. Zobacz, powąchaj. Ale ty No. sierści masz, chłopie. Tak, bardzo dobrze. A, niezaznaczone, tak. Tylko trzymaj mu łapy. No, Moniusiu. Moniuś. Nie, Moniuś. Proszę bardzo, jak Monio. A więc czemu dało się płytami na dół? Jak Monio swoją energię rozwala. Trzymaj. Najlepsza zabawka przy dziecku, żeby nie gryźć zabawek dziecka. Weź połóż jej zaśnij bez przykrycia. No i jesteś taki pokrzywdzony. Dwójka dzieci zabierają ci twojego ulubionego pana i nie wiesz co robić. To jest mój pan, nie? Maniuś. Maniuś zazdrośnik. Maniuś zazdrośnik. Tu Kongo ma. Proszę bardzo. Jest Kongo? Jest. A nie lubi tej zabawy. Okej. Można? Można. Pięknie. Sam sobie wytrzyj nos drugi raz. Monio. Też byłeś taki mały. Jakieś 5 lat temu. Też miałeś rok. No. Pogłaskaj pieska. Także widzicie, jaki Monisiu jest grzeczniutki. Wow! Monisiu w szkole operowej.
Widzicie? Tak wygląda popołudnie niedzielne. Zobaczcie, jak pilnuje cały czas. One są bardzo kochane, ale również są bardzo zazdrosne. Nie wiem, nigdy nie testowałem innego psa pod tym względem. No wiecie, kiedyś jak miałem psa, to po prostu był. A tutaj no, pies jest, wiecie, jak w rodzinie, nie? Jak takie małe dziecko kolejne. No i tak człowiek inaczej na to wszystko patrzy. Ale ewidentnie, widać jak się ekscytuje, widać, nie? Widać jak się ekscytuje. Że widzicie, tak to jest. Ale nic, muszę poświęcić czas jak i psu, tak i wnuczkowi, tak i wnuczce. Da się wszystko, tylko trzeba chcieć. Wiecie, żeby później nie było sytuacji, gdzie okaże się, że Monio na przykład ugryzł dziecko z tego względu, że jest zazdrosny, bo takie sytuacje się zdarzają. No nic, korzystamy dalej, obserwujemy i patrzymy, gdzie robimy błędy. Monio ma swoją zabawkę. Zabawkę słynną z filmu. Z naszego filmu. Słuchajcie, ja wiem, że to jest kanał o psie, ale chciałem wam coś pokazać. Tu jest kot. Trochę przysłonię lampkę. Zobaczcie, a tu jest wnusia. Wnusia i kotka śpią razem w naszej sypialni. Słuchajcie, ocencie jak się zachowuje pies przy dziecku. Nie wiem, czy widzicie jak dyszy. Zawsze tak dyszy, ale ogólnie jest, widzicie, dziecko może mu zabrać zabawkę. Jest bardzo, bardzo grzeczny. Dajcie znać w komentarzu, jak wasze psy się zachowują przy małych dzieciach. Albo jak się zachowywały. Monio jest bardzo spokojny. Owszem, jest zazdrosny, bo to widać, że nie opuszcza mnie na kroku. Ale ogólnie nie ma się co bać. Można go zostawiać z małym dzieckiem, ale pod nadzorem. Oczywiście nie. Wnusiu, pod nadzorem, aby cię wnuszka nie ugryzł. Albo brzuszek. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, jak macie małe dziecko i poświęcicie tylko czas małemu dziecku, a psu nie. To pies wtedy będzie zazdrosny bardzo mocno i może być bardzo niedobrze. Co tu się dzieje? Idziemy na wycieczkę. No jak przebiegła, co się stało? Może, Idziemy do choinki może z do piesełem. jakoś Do choinki idziemy na siusiu. Z Moniusiem, jak widzicie, Moniusiu Możemy kręci ubierać, żeby głową. nie ten Idziemy na siusiu. pleców nie W miał. związku, że czapkę dzisiaj to- jest odcinek o dzieciach. Co prawda jedno cały czas śpi. No to już dokończymy ten odcinek. Również z dzieckiem, z wnuczkiem. Idziemy do choinki z Moniem. Idziemy zobaczyć choinkę. No on się niecierpliwi już. Uciekł. No, ubieram buty. Dobra, chodźcie. Teraz już Na trudno. ulicę, żeby nie było, bo ja mam buty wysokie. Bo ja go nie dogonię. Goń go, babcia, goń. Babcia goni wnusia. Monio robi to, co powinien. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, tak wygląda niedziela, wspólna nasza niedziela. W sumie już koniec. Zobaczymy jeszcze tylko choineczkę i będziemy kończyć ten odcinek. Co? 3 słowa ode mnie. Słuchajcie, 3 słowa ode mnie. Mimo że ufacie swojemu psu, nie zostawiajcie nigdy psa. Monia! Nie zostawiajcie nigdy psa bez opieki, z małymi dziećmi. Wiadomo, pies to jest zawsze tylko pies. Pilnujcie, aby nie było niemiłych chwil. Bo wiecie, to nie będzie winne nigdy dziecko, tylko będziemy winni my, że nie przypilnowaliśmy piesa i małego dziecka. Także mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jakie były wasze pierwsze chwile z małym dzieckiem, jak zapoznaliście swojego psa, jak to wyglądało u was. Życzę wam miłego tygodnia. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pozdrawiam ja i pies Monio.
Monio, cześć.